i idzie tutaj tą ścieżką, a na drzewie wisi ciało wyciągnięte z grobowca. Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z historią na kanale Łukasz Kazek Historystory. Dziś będzie opowieść, którą sam osobiście usłyszałem. Od niemieckiego mieszkańca Górsowich, którego poznałem w 2008 roku. Nazywał się Helmut Berger, rocznik 1936. Dziś opowiem Wam czas Rosjan i czas Polaków oczyma tego właśnie niemieckiego chłopca z Górsowich. A jestem w tej chwili w Rzeczce. Gmina Walim, Górysowie, powiat wałbrzyski. Za mną dawny kościół niemiecki, katolicki. Wyobraźcie sobie sytuację. Jest rok 1976. Tu jest wyciąg narciarski. Jest lato. Mój tato z kolegami ma tu rozbite namioty. Przyjeżdżają wieczorem Niemcy i pytają się, czy mogą rozbić namiot koło nich. Mają bardzo dobre niemieckie piwo, czekolady. Częstują tych młodych chłopaków. Rano, kiedy wstają, widzą, że ta kula, która jest na wieży, w której chowa się dokumenty, różnego rodzaju przesłania, te kapsuły czasu, jest cała rozpruta. A obok nie ma już niemieckich gości i namiotu. To taka dygresja na temat tego, co się tu działo, jak po II wojnie światowej 20-30 lat przyjeżdżano i dalej wyciągano stąd depozyty. Mówię to o Niemcach. A teraz przechodzę do 1945 roku, do relacji Helmuta Bergera. Russen in kommen. Rosjanie nadchodzą. A partnerem dzisiejszego odcinka jest pensjonat Sowia Grapa. To jedno z moich ulubionych miejsc w Górach Sowich. Jeżeli będziecie schodzić z Czerwonego Szlaku z Wielkiej Sowy albo traficie w ten zakątek dziki, malowniczy Sudetów, koniecznie wpadnijcie tutaj. Wyśmienita kuchnia, jagnięcina, baranina i przepyszne desery. Można też nocować, można zrobić fajne ognicho, a jak ktoś kocha nie tylko Góry Sowy, ale też kocha siebie wzajemnie, to wymarzone miejsce na wesele. Dla pierwszych 10 widzów, którzy odwiedzą Sowią Grapę, mamy niespodziankę. Najnowszy gadżet z kolekcji Historystory. Na hasło Historystory przenosi w czasie, dostaniecie ją tutaj w prezencie. Właściwie to niewiele się tutaj zmieniło od czasu, kiedy mieszkał Helmut Berger. Tylko dziś wszystko jest polskie, a wtedy było niemieckie. I ta ulica nazywała się Zeiergasse. W tym domu mieszkało 12 niemieckich rodzin. Jedną z nich była rodzina Helmuta Bergera. Berger opowiadał, że czas dzieciństwa biegł bardzo sielankowo. Generalnie miał przyjaciela, który nazywał się Daniel i pracował u gospodarza Martina. Daniel był jeńcem francuskim, którego tu przywieziono w 1942 roku. Mówi, że nikt nigdy nad nim się nie znęcał, wręcz przeciwnie, traktowano go jako członka rodziny i razem
z innymi dziećmi Daniel zabierał Bergera na pastwisko, przywożąc właśnie siano, przywożąc trawę dla inwentarza. Ale tak naprawdę Helmut Berger chciał zacząć od wejścia Rosjan, od 1945 roku. 8-9 maja 1945 rok. Siedzimy wszyscy w kuchni. Ojciec podjął decyzję, a walczył na froncie I wojny światowej, na froncie wschodnim. Mówi, że zna Rosjan. Podejmuje decyzję, żeby nie uciekać, nie chować się, zostać w domu. Podejmuje decyzję i ogłasza, jeżeli mamy umrzeć, to w naszym domu, w naszym mieszkaniu. Siadamy na kanapie. Ja, moja siostra i moja mama, która ma 42 lata. Ale szybko stylizuje się na starą kobietę, aby nie przeciągać Rosjan. Moja 15-letnia siostra schowana jest pod kanapę. Narzuta, aby nie było jej widać. Ojciec nerwowo chodzi, pali papierosa. Chodzi nerwowo po pokoju w jedną i w drugą stronę. Czekamy. Ojciec nakazał, aby zostawić drzwi otwarte i klucz w drzwiach. Przynajmniej Rosjanie nie rozprują, nie rozwalą nam drzwi kolbami. Oczekiwanie jest bardzo głębokie. Narasta napięcie. I nagle w nocy, kopnięci, otwierają się drzwi. Wchodzi grupka sowieckich żołnierzy. Stanęli i zdziwili się, że cała rodzina przy lampie naftowej czeka na nich. Pierwsze pytanie. Uri! Chodziło zegarki. Ojciec rozkłada ręce i mówi po rosyjsku, że nie ma zegarku. Ale zapomniał, że kieszonkowy zegarek tu wisi. Rosjanin popatrzył na niego, szybko go wytargał, przelecieli mieszkanie całe i wyszli. Dzięki Bogu, nic nam się nie stało. Ojciec stał i zobaczył, że nagle brakuje butów, garnituru, zastawy, 2 świeczników srebrnych, ale żyjemy. Jest wszystko w porządku. Sowieci zainstalowali się u Hanke, którzy mieli gospodę Deutsche Haus. Tam stacjonował sztab sowiecki, byli oficerowie. I to było bardzo dobre dla Helmuta Bergera i jego rodziny, bo to chroniło przed napaściami innych sowieckich żołdaków. Ale jeszcze w tą noc przed wejściem Sowietów mój tato z Hanke i z jego żoną rozbili wszystkie szyjki butelek od wina i wylali wino w klepisko. Ojciec mówił, Rosjanie są dzicy i bezwzględni, ale jeżeli będą pijani, będą upojeni alkoholem, nic nie zatrzyma ich przed bestialstwem. I Boże, dzięki temu, że całą noc wylewało się to wino, Sowieci nie dostali tego alkoholu, skończyło się tak, jak się skończyło. Ale kiedy odeszła ta pierwsza grupa frontowa, to nadeszli mniej zdyscyplinowani, o skośnych oczach. Byli Mongołami. I wtedy się zaczęło. Rosyjscy żołnierze, którzy stacjonowali u rodziny Hanke w gospodzie Deutsche Haus, byli dla nas bardzo przyjemni. Nie dość, że dawali nam kostkę cukru, to również częstowali mlekiem, a nawet amerykańską czekoladą. Skąd mieli? Tego nie wiem. My dzisiaj wiemy, że dostawali pomoc od Stanów Zjednoczonych, więc stąd była u sowieckich żołnierzy amerykańska czekolada. Udało się uciec przed Mongołami w las, schronić się i przeczekać ten najtrudniejszy moment, aby kobiety nie zostały zhańbione i aby mężczyzn Sowieci nie rozstrzelali. Kiedy wrócono, nastał już czas Polaków. Zaczęły przyjeżdżać pierwsze transporty z polską ludnością i zaczęła pojawiać się milicja obywatelska. Helmut opowiada. Przyszli i powiedzieli, że nie będziemy tu mieszkali. Teraz będą mieszkać tu Polacy. Kazali nam się wynieść natychmiast. 3 rodziny skupiono w 2 pokojach po nauczycielce, pani Florze, która jak weszli Sowieci, skończyła ze sobą, łykając truciznę. W tym mieszkaniu żyliśmy dość długo. Potem nastąpił czas wysiedlenia. Powiedziano, raus, zabierać tylko drobne rzeczy i zostaniecie stąd wypędzeni. Szliśmy ulicą i nagle do ojca podbiegł Polak, który powiedział, że potrzebni są fachowcy.
a mój ojciec jest specjalistą na zakładzie lniarskim od maszyn tkackich i musi zostać razem z rodziną. I wrócimy na to mieszkanie, które mieliśmy wcześniej. Polska władza potrzebuje takich specjalistów. I udało nam się bez jakichś większych perturbacji spokojnie wrócić. Inni poszli w nieznane. Ojciec siadł i mówi: słuchajcie, co będziemy mieli robić na zbombardowanym przez Amerykanów i Anglików zachodzie? Lepiej być tutaj. Przecież wiadomo, że to wszystko się skończy i nasi tu wrócą. I myśmy tak myśleli, mówi Berger. Jak mi polskie dziecko powiedziało w 1947 roku, polskie dziecko, z którym się bawiłem, jedyne, które chciało się ze mną bawić, powiedział mi polski chłopczyk, że my tu będziemy jeszcze około 5 lat, to ja dostałem jakichś spazmów. 5 lat, mówię do niego, zwariowałeś? Ja bym chciał, żeby was tu nie było w ciągu najbliższego pół roku. Nikt nie wiedział, jak to będzie trwało. Oni byli niepewni, my byliśmy niepewni i na tej niepewności budowane było całe nasze życie. Na przykład ojciec musiał nasze meble wynieść naprzeciwko do pokoju polskiej rodziny. Ja dopiero po wojnie zrozumiałem, co myśmy przynieśli okupowanej Polsce, jaki terror, cierpienie i morderstwa. Wtedy po wojnie zacząłem patrzeć na to inaczej. Ale w 1945, 6, 7, 9 roku ja byłem załamany. Ja miałem wielki żal do Polaków. Jestem na strychu domu rodzinnego Helmuta Bergera. Tutaj od tak wiadomo, że nie można sobie wejść. Ale mi się udało. Pochodzę stąd, więc ci ludzie mnie wpuścili. I tutaj czas zatrzymał się w miejscu. Ja uwielbiam takie miejsca, gdzie naprawdę czuć zapach przyszłości. Niewiele się zmieniło. Berger opowiadał, że polskie dzieci wobec tych niemieckich były bezwzględne. Myśmy wychodzili bardzo późno wieczorem na podwórko i przemykaliśmy się między komórkami, aby nie wpaść na bandę polskich dzieci. Tak jak powiedziałem, on nie wiedział wtedy, co przyniosło SS, żandarmeria niemiecka, gestapo okupowanej Polsce. Nie wiedział. Więc nie mógł zrozumieć, dlaczego te dzieci pałają taką nienawiścią do niego, 11-12-letniego chłopca. Gdzieś kiedyś polskie dzieci dorwały karabiny i broń. Znalazły, tych skrytek było mnóstwo, na takich strychach jak tutaj też. I wpadli wraz z kolegą właśnie na polskie dzieci uzbrojone w karabiny maszynowe. Te dzieci powiedziały, żeby się ustawili pod stodołą i ich rozstrzelają. Dokładnie tak, jak Niemcy rozstrzeliwali ich rodziców, braci, siostry, rodzinę. Jeden z tych najstarszych takich polskich dzieci, wyrośnięty około 16-latek, być może 15-latek, Berger nie umiał ocenić, powiedział: i tak już popuścili w gacie, zobaczcie. Zaczął się głośno śmiać, zawołał bandę i poszli w góry. Do pustych obozów, do pustych domów. Generalnie Polacy bali się chodzić do lasu, bo bali się niedobitków niemieckich. Krążyły opowieści o Werwolfie. Zatem, kiedy trzeba było palić w piecach, chodzili do wsi, jak na przykład Rzeczka, i wycinali belki stropowe domów i tym palili w piecach. I tak w ciągu pierwszych 3 lat po wojnie 28 domów zapadło się, a potem zniknęło całkowicie z powierzchni ziemi. Ale raz ojciec Bergera został aresztowany. Przyszła milicja, Urząd Bezpieczeństwa. Aresztowano jego i jeszcze kilku Niemców. Padło podejrzenie, że należą do Werwolfu, do niemieckich wilkołaków i ukrywają na takim strychu jak tutaj broń. Przeszukano wszystko. Ojciec był przesłuchiwany dość nawet mocno i drastycznie, ale nie znaleziono żadnych dowodów i żadnej broni. A dyrektor fabryki dzwonił: potrzebny nam jest Berger. Mam zamówienie do Związku Radzieckiego. Muszę wysłać lem.
No i Berger musiał wrócić i pracować. I tak aż do 1958 roku. Grobowiec rodziny Schneider, niemieckiej rodziny, która oczywiście zamieszkiwała tutaj do 1946 roku. Schneider w pierwszej połowie XIX wieku jako bogaty kupiec zainstalował rurociąg i zaczął doprowadzać wodę zdrojową z gór do Wiestewaltersdorf, do Walimia. Pod kierownictwem doktora Schnerferta powstała taka łaźnia, która zaczęła dbać o higienę i o zdrowie ludzi. Później w 1847 roku dzięki tej łaźni dano licencję na powstanie pierwszej apteki. A więc rozwój i ściągnięcie trosk codziennych chorób, różnego rodzaju dolegliwości i bóli dla tych zwykłych ludzi. Ale kiedy weszli tu Polacy, nie miało to żadnego znaczenia. Po 6 latach okupacji i niemieckiego terroru nikt nie zwracał uwagi, że Schneider to dobroczyńca sprzed wieku. Nie grało to żadnego znaczenia. Helmut Berger opowiada, że idzie do Taschendorf. To jest taka wieś dzisiaj, ulica Wiejska w Walimiu. I idzie tutaj tą ścieżką, a na drzewie wisi ciało wyciągnięte z grobowca. Zabalsamowane, wisi na konarach, które pod ramionami tego ciała po prostu zostały tak powieszone. To ciało na tych właśnie konarach zostało tak pod ramiona powieszone. I wisi. I on jako 12-letni chłopak patrzy, a nagle trup zabalsamowany sprzed wieku wisi naprzeciwko niego. Wyciągnęli szabrownicy, którzy szukali tu skarbu, którzy wyrywali złote zęby, ściągali obrączki, kolczyki. Berger mówi, wszystkie prawie skrytki, które zostały zrobione przez Niemców z nadzieją, że tu wrócą, zostały w ciągu najbliższych 3 lat po wojnie wytropione. Rozprute, otwarte, wybite, wykopane. Ja to wszystko widziałem, jak Polacy wyciągali skrzynie z porcelaną, nasze dokumenty, sztućce, precozja, wszystko. Także to, co dzisiaj jeszcze udaje się odkryć, naprawdę jest ewenementem. Większość po wojnie wyciągnęli Polacy. Na przykład takich jak mój dziadek, który miał długą laskę z metalu, szpicę i chodził i nakuwał ziemię, sprawdzając, czy nie ma zakopanej skrzyni. Ale po grobowcach nie chodził. Natomiast ja jako dziecko widziałem, jak starsi koledzy, którzy mieli w tamtym czasie 17, 16 lat, tutaj, gdzie jest wejście wentylacyjne do grobowca pod ziemię, wyciągnęli czaszkę, która miała jeszcze płaty, skóry i kilka zębów. Nie miała dolnej żuchwy, ale w górnej szczęce miała kilka zębów i płaty skóry. Nabili ją na kij i mówili, że bawią się teraz w Dżingis Khana. To były lata 90. XX wieku. Możecie nas teraz wspierać poprzez YouTube'a. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego kliknąć i wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia z przypisanymi do niego bonusami, jak plakietki lojalnościowe, jak priorytetowe odpowiedzi na komentarze, czy również unikalne podcasty Łukasz Kazek History Story, reportaże, a także miejsce w tajnej grupie na Facebooku, gdzie dzielimy się z wami naszymi archiwami, kulisami kręcenia zdjęć History Story, a także zdradzamy również tajemnice, co będzie w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.